CryptoCamp to serial, w którym uczestnicy zawalczą o $10 000, zdobywając wiedzę o kryptowalutach. Zapraszamy do oglądania! W poprzednim odcinku jest 5 rano czasu polskiego. Najbardziej pierwotny strach. Marco stanął przed największym wyzwaniem. Musiał zmierzyć się ze swoim strachem podczas niesamowitej atrakcji, która podniosła adrenalinę do maksimum. Kolejne lekcje i intensywne treningi nie dały uczestnikom chwili wytchnienia. To był odcinek pełen wyzwań, życiowych lekcji i chwil, w których napięcie sięgało zenitu. Sponsorami programu są Bybit. Żaden z materiałów zamieszczonych na kanale nie jest poradą inwestycyjną. Jest to nasze prywatne zdanie na tematy poruszane w filmach oraz w social mediach. Nie kieruj się nim przy inwestowaniu pieniędzy. Film, który oglądasz, jest materiałem sponsorowanym lub zawiera autopromocję z uwagi na współprace afiliacyjne z giełdami wyszczególnionymi poniżej w opisie lub reklamowaniem własnych produktów takich jak książka, dostęp do grupy szkoleniowej lub raportów rynkowych. No ale smutno mi, że tak odmawiam i nie wiem, że nie będziemy razem, ale będę dopingował oczywiście chłopaków i widzę, że się cieszą bardzo. I to fajnie, to fajnie. Bo to najlepiej to jest, jak człowiek się cieszy z takiej atrakcji, nie jak jest, powiedzmy, się czuje zmuszony czy w wielkim paraliżu. Zamiast ekscytacji pojawia się zwątpienie. Czy Marco da radę? 7. dzień naszej przygody w Dubaju. Lecimy do centrum na tyrolkę. Z jednego wieżowca na drugi wieżowiec. Najdłuższa tyrolka na świecie. Mamy nadzieję, że to są nie ostatnie nagrywki. Ja od razu przyznam się, że ja jestem tutaj tchórzem. Trochę, mam swoje powody, ale będę dzisiaj dopingował wszystkim i trzymał za nich kciuki. Musimy poznać rynek z wyższej perspektywy, tak jak dane on-chain dają nam taką perspektywę wyżej. Tak samo teraz będziemy patrzeć na miasto z wyższej perspektywy. Pamiętajcie, rynek się i longuje, i shortuje. Rynek jest momenty, fraktalny. to jest balans, tak jest. Nic wiecznie nie rośnie, nic tylko nie rośnie. Ja nie jadę, mogę, ale nie chcę. Ja chcę, a nie mogę. Okazało się, że mam tam 5 kg nadwagi. 105, limit jest 100, to trochę się przybrało ostatnimi czasy. A ja mam znowu 5 kg strachu, a limit jest 0. No tak. No raz się żyje, stary, przecież no tu masz, wiem. statystyka pokazuje, że tu jeszcze nikt nie spadł. Tak, jeszcze. Mówi sam akurat za ja siebie. wygram tą loterię i... Słuchajcie, ja chciałem pierwszy, ale Adam mówi, że chce pierwszy. Nie, drugi, będę drugi. Ale to jest pięknie. Czuć te pieniądze tutaj w tym mieście po prostu, widać to wszędzie. Naprawdę, że jest to taki przepych. Tu jest 1,60 m. Od jutra siłka, dieta i na pewno tu wracam, bo naprawdę jest zajebiście, nie? We are 170 meters above the ground. Czy wiedzieliście, że dubajska tyrolka, znana jako X-Line, to jedna z najdłuższych miejskich tyrolek na świecie? Ma aż kilometr długości, a uczestnicy mogą osiągnąć prędkość do 80 km na godzinę, lecąc nad słynną mariną Dubaju. Jak kucharz jesteś. Właśnie. Łukasz Kucharz. Tutaj taki szef kuchni. Tak samo jak ja? Tak. No tobie też to spada. Weź. Dobra. Nowa fobia odblokowana. Adamowi... Uwaga, ogłaszam też konkurs. Do wygrania jest $500 w Ethereum dla jednej osoby i wyzwanie jest bardzo proste. Należy zasubskrybować kanał, zostawić kciuk w górę pod tym filmem i napisać w komentarzu swój nick na Telegramie i która z naszych grup jest dla Was najciekawsza oraz dlaczego. Tak, są różne perspektywy, różne zagrania, różne analizy i informacje, więc dołączcie na każdą z nich, linki macie teraz na ekranie i napiszcie po sprawdzeniu, która wydaje Wam się najciekawsza, dlaczego oraz załączcie swój nick z Telegrama, żebyśmy mogli sprawdzić, że rzeczywiście dołączyliście. Osoba, która da najciekawszy komentarz, najbardziej wartościowy, wygra $500 w Ethereum wysłane na Wasze konto bezpośrednio. Dla mnie chyba najważniejszym na tym wyjeździe jest to, że tu jestem. To jest pierwsza rzecz.
poznanie nowych ludzi, interakcje naprawdę z ludźmi, z których tylko widzi się na arenie, na forach, tak, na Telegramie, którzy odpowiadają. Nagle mamy, wiesz, możliwość rozmawiania z nimi. Wow, ale poleciał, jak super. To nie tylko emocjonująca przejażdżka, ale też test odwagi. Każdy z nich poczuje, co to znaczy naprawdę wznieść się ponad swoje lęki. Pierwszy śmiałek już doleciał. Zajebiście, nie mam pytań. Łukasz, co czujesz? 50% pewności gdzieś mi uciekło, ja idę stąd. O! Ale zajebiście, kurde, jeszcze raz. Na początku jak siadłem, mówię nie, już chciałem krzyczeć, że już nie chcę, ale jak już poleciałem, otworzyłem ręce, już było super. Każdy musi to przeżyć, tak mi się wydaje. Trzeba ważyć poniżej 100 kg. Colin, what's your name? Lukas. Julcia, Wojtek, nie wiem czy wy to widzicie, czy... Nie! To był zły pomysł! Jest zajebiście! Dzięki Arena! Crypto Camping Dubai! Przezwyciężyć swój strach! To jest najważniejsze! Fantastycznie! Cześć, jestem Adam i szybko spadam. Let's go! Fajnie można było sobie zobaczyć całą okolicę. Patrzyłem, zaglądałem tam do ludzi, do domu na jakimś, nie wiem, 40 piętrze, jak sobie tam żyją. Fajne uczucie. Byłem kilka razy na tyrolkach, ale takiej przez miasto jeszcze nigdy. Nie, wiecie co, się bardzo cieszę tutaj, widzę uśmiechnięte miny, chłopaki mieli fajne wrażenia i doświadczenie, się bardzo cieszę z tego, ale to nie dla mnie, mam taki spokój, że tego nie zrobiłem. Dla mnie ten pobyt tutaj jest już jakby wygraną w Totka i te pieniądze w ogóle o nich nie myślę. Po takiej dawce adrenaliny zmierzamy do willi na kolejną lekcję, tym razem prowadzoną przez Piotra i Krzysia. W tej lekcji poznacie wskaźniki i narzędzia, które pomogą Wam lepiej zidentyfikować aktualny moment w cyklu na rynku kryptowalut. Będzie dużo nowości, dlatego przygotujcie herbatę, weźcie notes i zaczynamy lekcję o danych on-chain. Także czym są dane on-chain i gdzie je analizujemy? Możemy przejść już do kolejnego slajdu, bo tam jest to lepiej wytłumaczone. No to jak wiemy, rynek kryptowalut jest oparty na technologii blockchain. I dzięki tej transparentności tej technologii mamy dostęp do wartościowych danych i te dane pomagają nam lepiej identyfikować trendy na rynku kryptowalut. No i to się też wiąże z tym, że podejmujemy lepsze decyzje inwestycyjne, czy to w krótkim, czy w długim timeframe'ie. I właśnie te dane on-chain służą jako takie podsumowanie tego, co już wszyscy nasi traderzy wam przygotowali na arenie. Bo to oni, ich zadaniem jest to, aby czytać rynek na co dzień, na krótszych timeframe'ach, na godzinówkach, tam na minutówkach, czy nawet na weekly, czy na monthly, ale ja potem to widzę, co oni wrzucają na arenę i staram się znaleźć odpowiednie wskaźniki, które potwierdzą ten kierunek, pod który oni grają. I dzięki temu jesteśmy jakby bardziej pewni, że to zadanie się powiedzie. I w późniejszej części tej prezentacji pokażę wam kilka przykładów, gdzie rzeczywiście to nam pomogło w ciągu ostatnich miesięcy rozgrywać rynek. I możemy przejść dalej. Poza tymi narzędziami, o których Krzysiek wspomniał, one mogą brzmieć tak trochę tajemniczo i nie do końca pewne osoby mogą rozumieć, czym one są, czym de facto są te dane on-chain. No bo wiadomo,
on-chain, na chainie, na łańcuchu bloków. Blockchain, jako że jest łańcuchem bloków, który jest transparentnym łańcuchem bloków, no to my to wszystko możemy zobaczyć, ale żeby wam to zwizualizować, jak naprawdę możemy zobaczyć to, co się dzieje na blockchainie, wszedłem sobie na stronkę etherscan.io i ja tu widzę cały blockchain. I spójrzcie, każdy blok, ja mogę sobie wejść w każdy z tych bloków i zobaczyć, co na nim tutaj się dzieje. Zobaczcie, transakcje, 199 transakcji na przykład tutaj było. Każdą transakcję, jaka jest wartość tej transakcji, kto do kogo przesłał. Jeżeli nawet zobaczymy, kto przesłał, wchodzimy sobie tutaj w tą osobę, ja mogę zobaczyć, co ona ma, jakie ma tokeny. Widzę, że tutaj ma jakiś token Kramer Coin. Widzę, że ma tutaj też wszystkie jego transakcje, które dokonuje. I tak się dzieje z każdym blockchainem. Każdy chain ma swój taki łańcuch, ma swoją stronę, na której my możemy to śledzić. I na tym właśnie, na tym, co my tutaj widzimy, bazują te dane on-chain. Natomiast jeżeli my byśmy mieli ręcznie to wszystko analizować, liczyć, nie ma szans, żebyśmy to zrobili. Dlatego płacimy takim firmom jak Glassnode, które tworzą narzędzia analityczne i po prostu nam sprzedają możliwość korzystania z tych narzędzi, na podstawie których my potem podejmujemy decyzje. Bo korzystanie w taki sposób z danych on-chain może być na przykład przydatne w przypadku rozgrywania małych projektów, gdzieś tam szukania pojedynczych walletów, kto co akumuluje. Ale jeżeli chcemy takie makroruchy znaleźć i gdzieś zasygnalizować, że one się mogą pojawić, no to już potrzebujemy narzędzi. I tymi narzędziami jest na przykład właśnie Glassnode czy Hiveblock. Tak jest. No, wytłumaczył to idealnie, bo jeżeli chcemy szukać takich małych projektów, to właśnie Etherscan nadaje się do tego najlepiej, ale Glassnode jako platforma, no to ona agreguje te wszystkie dane i najwięcej wskaźników jest na Bitcoinie. Drugą kryptowalutą jest Ethereum i to właśnie na tych kryptowalutach te wszystkie niemal analizy się opierają. Tam wskaźniki, które są opierane o inne altcoiny, nie są aż takie ważne, bo tych danych nie ma aż tak dużo. Po prostu platforma Glassnode agreguje to wszystko, no i dzięki temu mamy lepszy wgląd w te ruchy na Bitcoinie i Ethereum. I tych danych po prostu więcej, bo wiadomo, Bitcoin i Ethereum są fundamentami rynku kryptowalut i dlatego jest tych wskaźników tak dużo. Okay. To powiedz może, Krzysiek, co w ogóle możemy znaleźć na tym Glassnode'zie? No to tak, to są setki wskaźników, tak jak widzicie, które pomagają nam w identyfikowaniu trendu na rynku. Czy jest wzrostowy, czy spadkowy, mamy takie wskaźniki, które pomagają nam to zidentyfikować. Dalej, tak samo sentyment. Tak jak wiemy, sentyment jest bardzo ważny na rynku kryptowalut i są też indykatory, które pomagają nam określić, jaki w danym momencie jest sentyment. Czy inwestorzy są teraz bardziej chciwi, czy jednak są w strachu. Tak samo momentum. Tutaj będzie parę wskaźników związanych z momentum, gradientowe, takie tradingowe, ale też związane z wolumenem i bo wiemy, jak wolumen się zwiększa, to też momentum jest bardziej pozytywne. I tak samo to mi się wydaje, że jest najważniejsze i to o tym będziemy rozmawiać sobie dzisiaj przez dłuższy czas, czyli miejsca w cyklu, w którym się znajdujemy. Bo do tej pory cykliczność się sprawdzała. Można dyskutować, że Bitcoin tam przebił ATH wcześniej niż zwykle i o tym też Piotrek wam dużo opowie, że tam ETF odegrały sporą rolę i to jest takie jedno złamanie tego paradygmatu i to jest też jeden z takich fajniejszych, krótkoterminowych wskaźników, sell-side risk ratio, czyli tak sama nazwa wskazuje po prostu ryzyko sprzedaży przez inwestorów, bo pomaga nam dostrzec zwiększone ryzyko sprzedaży na rynku. Wysokie wartości long-term holder sell-side risk ratio mamy wtedy, gdy inwestorzy mocniej realizują zyski i zmienność jest wtedy relatywnie duża, a niskie wartości to okresy akumulacji, trendu bocznego i małej zmienności, czyli wtedy raczej nikt nie chce sprzedawać, bo I co my tu widzimy? Nie chcą. I co my tu widzimy na tym wykresie? Może przeanalizujemy sobie to, co działo się ostatnio, albo też możemy wejść, bo mamy oś czasową od 2016. Więc 3 hossy prawie. Są już tutaj 2,5 hossy tu jest. 2,5 hossy widzimy, tak? I widzimy, że te wartości przy niebieskiej linii to są już takie wysokie wartości, gdzie z reguły inwestorzy długoterminowi byli bardziej podatni na sprzedaż, bo już byli w proficie i to był czas na to, żeby zrealizować zyski. No i co? Widzimy, jak to było w 2016 roku. I tak samo to nie jest
wskaźnik, na którym sprawdzamy idealny szczyt cyklu. Tylko to jest wskaźnik, gdzie widzimy, że możemy zidentyfikować, kiedy rzeczywiście ta presja sprzedażowa jest duża. Albo podczas krachów, tak jak tu mieliśmy podczas covidowego krachu, ten spike był o wiele większy, ale z reguły możemy odczytać przegrzanie rynku. Ale to jest, przepraszam, to jest zrealizowana sprzedaż, tak jakby? To po prostu ryzyko sprzedaży. Ryzyko, no a to To pomarańczowe. Pomarańczowe. To nie jest zrealizowana sprzedaż? Nie. To po prostu pokazuje, możemy dzięki temu odczytać, kiedy Bitcoin jest tak przewartościowany w danym momencie, lokalnie. No i zobaczcie, ile razy, tak było to w hoście w 2016 roku, ile razy ten trend jest tak jak na szerszym timeframe'ie wzrostowy, wiadomo, że jak ktoś kupił tu, to super fajnie rośnie, ale jak ktoś kupił tu na przykład, podczas przewartościowania i tu spadło, no to koniec. I myślę, że koniec po rynku, bo kupił na przegrzaniu rynkowym, bo wtedy ryzyko sprzedaży było naprawdę wysokie. Spadło bardzo szybko, bardzo dynamicznie i potem znowu był moment na akumulację i potem znowu. Czyli widzimy, że te korekty są po prostu nieodzowne w hoście. Widzimy to na wielu wskaźnikach i to jest jeden z tych, który to pokazuje, że jak ważne jest podczas metody DCA, która jest chyba praktykowana przez większość z was, o ile się nie mylę, żeby kupować w te czerwone dni, bo wtedy mamy lepsze wejście, widzimy, kiedy Bitcoin jest nie aż taki przewartościowany i po prostu, no wiadomo, że każdy chce mieć jak najlepsze entry. A po co mamy się ładować tutaj, skoro możemy poczekać chwilę i tutaj. Wiadomo też, że idealnie zawsze nie trafimy, ale ten wskaźnik tak historycznie naprawdę dobrze pokazywał, gdy Bitcoin był przewartościowany. Tak samo tutaj, szczyt hosty, widzimy jak mocny spike w górę. Tutaj pierwszy szczyt, taki, no nie pierwszy szczyt, ale run up do pierwszego szczytu w hoście 2021 roku, jak bardzo ryzyko sprzedaży było wtedy wysokie. Potem kolejny już pierwszy szczyt hosty. I teraz tak samo, zobaczcie, atak na ATH, no wybicie ATH, ryzyko sprzedaży ogromne. Czyli korekta była i potem... Tak, i można się spodziewać korekty, bo wiadomo, rynek jest przegrzany i teraz zobaczcie, gdzie jesteśmy teraz. Czyli, że od tego poziomu niebieskiego, od high value realization możemy spodziewać się, możemy mieć coś jakby taki sygnał, że może być korekta, tak? Tak jest. Że po prostu lepiej nie wchodzić, tylko już poczekać. Tak jest, tak to trzeba odczytywać, no bo wtedy ten wskaźnik bierze pod uwagę długoterminowych holderów, którzy już trzymają Bitcoina przez długi czas i są w proficie. I wiadomo, że nie każdy będzie chciał grać tak na długi termin i trzymać do końca do szczytów hossy, bo ktoś ma 100 milionów dolarów, jest na proficie 50% i no mi to wystarczy, prawda? Ja już koniec, odchodzę od rynku. I są takie momenty, gdzie rzeczywiście większość osób jest na proficie i to jest zaznaczone na większym ryzyko sprzedaży i zobaczcie, jak to dobrze zadziałało. Większe ryzyko sprzedaży i tutaj korekta. A teraz, co ciekawe, mimo tego, że jesteśmy na podobnych poziomach co wtedy, na ATH, jakie jest ryzyko sprzedaży? Już jak to szybko się zmieniło, że wtedy naprawdę było przegrzanie, a teraz wróciliśmy na te ceny niemal z ATH, ale ryzyko sprzedaży już nie jest takie duże, bo czas, wiadomo, leci rany i wracamy powoli do hossy, ale ludzie nadal nie są tacy super podekscytowani tym, co się dzieje. Czyli kolejny wskaźnik, który generalnie pokazuje nam teraz aktualnie, że warto rozważyć zakup Bitcoina. Tak jest. I będzie jeszcze parę takich. Okej, ja tak jeszcze teraz off-top bo my z wieloma traderami gadamy na ten temat, żeby wejść, więc może fajnie będzie to później połączyć z tymi wskaźnikami i później jakbyśmy na przykład rzeczywiście w tym tygodniu weszli w jakieś trady. Rzeczywiście, tak, tylko pamiętajcie, że to jest takie bardziej... Dźwigienki jakieś by się pograło. Bardziej długoterminowe, co nie? Co? Tutaj tak działamy bardziej, patrzymy pod kątem długoterminowym akurat tutaj. No, wiadomo. Więc to, że teraz, patrzcie, no takie niskie ryzyko sprzedaży, dźwignia razy 10 long, lecimy. Nie, to mi nie chodzi o takie... Aż tak to nie. To jest co jeden dzień aktualizowane? Tak jest, każdego dnia jest aktualizowane na Glassnodzie, więc wiadomo, że tutaj tak na krótkich timeframe'ach się to będzie ciężko rozgrywało. I tutaj jest też bardzo ciekawy wskaźnik, number of entities with balance over 1K, czyli liczba jednostek, które mają powyżej 1000 bitcoinów na swoim portfelu. Oryginalna nazwa tego wskaźnika to się nazywa number of whales, czyli liczba wielorybów. I tu chcę z wami porozmawiać o bardzo ciekawej dynamice tego wykresu. No bo zauważcie, 2015 rok, dużą akumulację wielorybów, aż do
pierwszego kwartału 2016 roku, czyli tak do halvingu. I już wtedy widzimy, że dystrybucja się powoli zaczynała. Ale cena cały czas szła do góry, czyli wtedy wieloryby, które weszły wcześniej, sprzedawały ulicy, ale ulica miała taką siłę, że cena cały czas była wypychana do góry. Ta dystrybucja trwała aż do praktycznie dołka Bessy, do 2018 roku. Potem znowu powoli zaczęli znowu akumulować, akumulują, ale ta dystrybucja zaczęła się nie równo na szczycie hossy, tylko kilka miesięcy przed nią. To jest też bardzo ciekawe, że to musimy zrozumieć, że kilka miesięcy dopiero przed szczytem hossy ta dystrybucja się zaczyna, żeby ulica, która wchodzi później, mogła odkupić te bitcoiny od tak naprawdę dopiero później widać, po załóżmy 2-3 miesiące, że wtedy jest trend spadkowy. Na liczbie wielorybów. No. Tak jest. No i teraz to my też chciałem do tego dojść, bo był ten trend... Chyba nawet więcej. To nawet więcej. To nawet rok. Pół roku, bo... Tak jest. Tu było, tak. Przez następnym potrwało to o wiele dłużej. Ale i to już zobaczcie, jak to wyglądało w tym cyklu. Trend spadkowy na liczbie wielorybów, no tak do początku 2023 roku, czyli wiadomo, że no okolice dołka. I tutaj wzrost powolny liczby tych wielorybów i ten wielki wystrzał był tuż po akceptacji ETF-ów. Widzimy, jak wieloryby weszły na rynek i zaczęły skupować bitcoina. I co ciekawe, gdybyśmy chcieli się doszukiwać szczytu bitcoina jeszcze w tym roku, no to moglibyśmy, chcielibyśmy się doszukać tutaj spadku tego, prawda? I dystrybucji, żeby na wejście ulicy. Ale widzimy, że kupiły wieloryby, no i nie ma oznaku sprzedaży. Czyli, a generalnie patrząc na właśnie aktualną sytuację, gdzie tyle instytucji dołącza, to możemy się spodziewać, że przebijemy ten szczyt z 2016. W liczbie whale'ów? Tak. Też trzeba wziąć poprawkę pod cenę, nie? Tak, bo jeżeli mamy 2000 whale'ów, którzy mają powyżej 1000 bitcoina, 1000 bitcoinów, jeżeli bitcoin tu był po 1000 dolków nawet, to mamy miliard, jeśli dobrze liczę. Więc tu było miliard w bitcoinie. Tutaj te whale miały miliard. A tutaj, pomimo tego, że mamy 1600 whale'ów, to oni mają minimum, bo to jest tak, że to może być whale z 1001 bitcoinów albo z 10 tysięcy. Nie? To tu minimalnie mamy 1600 osób, ale nie razy 1000, tylko razy 70 tysięcy. Więc raczej ja myślę, że na pewno nie przebijamy. Nawet zobaczcie, tu jest trochę nawet taki trend spadkowy. Tak jest, widać, że... Jakbyśmy kreski rysowali subę, to byśmy tutaj mieli, nie? I też ten proces, dlaczego ten pik jakby liczby whale'ów wypada o wiele wcześniej, to wynika z tego, że tą ulicę trzeba ubrać, nie? To nie może być tak, że tu na piku whale sprzedadzą wszystko, bo się kurs załamie i bitcoin by spadł nam do $2000 powiedzmy tu, nie? No bo po prostu taka duża byłaby presja podażowa, więc to ubieranie ulicy się zaczyna od takiego momentu, gdzie my naprawdę wchodzimy w hossę, więc widzimy tutaj, tu był spadek, tak? Tu zaczynamy, tu whale zaczynają dystrybucję, a hossa tak naprawdę trwa i trwa i trwa i trwa. I tak samo tutaj też, że tu mamy pik, to był pewnie luty gdzieś, tak zgaduję, że to był gdzieś luty i wtedy naprawdę się zaczynało tak grubo. W mediach wszędzie komunikacja, że ten bitcoin to zmieni świat, prawda? Nie jest wcale jednak oszustwem, kupujcie. Tak media mówiły. No i ubieramy 3 miesiące ulicę i spadek ceny, a tu ta powoli dystrybucja już się tak powoli przestawała jakby dziać, nie? Czyli jak zobaczymy sprzedaż... Jak zobaczymy odwrócenie trendu, to tak z rok jeszcze mamy. Pół roku, myślę, jeszcze wzrostów przed nami. Tak jest, no bo to też pokazuje bardzo ważną dynamikę, bo każdy chce albo ustrzelić idealnie dołek, albo idealnie szczyt, prawda? A tu widzimy, jaka jest strategia wielorybów. Oni nie to, że celują idealnie w szczyt, tylko powoli są w proficie, wychodzą z pozycji, tak samo jak my powinniśmy robić, że procentowo tak 10% za tyle i zwiększasz swoje wyjście z bitcoina, ale cały czas jesteś w proficie i dzięki temu też minimalizujesz ryzyko, że przegapisz ten szczyt, prawda? Cały czas upewniasz się, że wychodzisz z czymś, a nie tak, że przegapisz wszystko. Tak. I to też widać, że takie nagłe zrzuty i wrzuty też nie powodują jakichś takich ogromnych
wahań ceny, nie? Bo to też wynika z tego, że jeżeli widzą na rynku, że jest taka duża płynność te wieloryby, to dopiero wtedy zrzucają, więc oni pewnie jakby to też kolejna taka rzecz, żebyśmy nie brali pod uwagę takich wielkich skoków, że to coś niesamowitego nam zmienia, dopiero to odwrócenie trendu w tym wskaźniku coś nam może zmieniać. A najważniejsze jest to, że tego odwrócenia trendu jeszcze nie widać, także... Tak, na razie idzie góra. Idzie góra. No i też można by spojrzeć tak pozytywnie, jakbyśmy zobaczyli, że tu mamy taki dołek, tu taki, a tu zobaczcie, blisko nam idzie do tego, więc jakbyśmy przebili ten poprzedni tutaj szczyt, to będziemy mieć super cykl. To pokazuje po prostu moc ETF-ów, które są obecnie na rynku. Okej, dalej. Też bardzo ciekawy wskaźnik, czyli Long Short Term Holder Threshold. I on obrazuje, w jakich rękach znajduje się podaż bitcoina. Czerwona linia, którą zobaczycie na wykresie, to liczba bitcoinów trzymanych przez krótkoterminowych hodlerów. Krótkoterminowy hodler to jest ktoś, kto trzyma bitcoina krócej niż 155 dni. A niebieska linia to liczba bitcoinów trzymanych przez długoterminowych hodlerów, czyli osoby, które mają więcej niż 155, trzymają bitcoina dłużej niż 155 dni. I tutaj jest bardzo ciekawa dynamika i chciałbym się posłużyć od razu postem, bo to fajnie będzie wytłumaczone. I to jest analiza ze stycznia, gdzie zaczynała być już inna dynamika. Bo jak widzimy, w każdej bessie, no wiadomo, że ludzie tak niechętnie wchodzą na rynek, więc tych krótkoterminowych hodlerów, którzy są w czerwonej, zaznaczeni na czerwonej linii, jest mniej, bo zainteresowanie jest małe i tylko rośnie podaż w rękach tych, którzy są długoterminowymi hodlerami, tak jak chyba Marcin, prawda, kupował i trzymał i on tu się dołożył, był w tej niebieskiej linii. Widzimy, że to też była taka dynamika na tym rynku, że cena rosła też dzięki temu, że ludzie nie sprzedawali po prostu. Cały czas. A to widać, jak Marcin spompował wykres. Tak, to dzięki niemu. I ta dynamika tak wyglądała, że hodlerzy nie sprzedawali bitcoina i presja sprzedażowa po prostu była mała, ale jednocześnie no, też tego wejścia ulicy jeszcze nie widzieliśmy, więc to było takie zastanawiające i no, konkluzja była taka, że to hodlerzy, ta ich brak sprzedaży jest pozytywny bardzo, ale tu już właśnie w styczniu ta dynamika zaczęła się odwracać, że hodlerzy, którzy trzymali bitcoina przez długi czas, stwierdzili, że okej, to już jest pora, że mogę sprzedać, bo jestem na sporym plusie, tam razy 2 na przykład, czy tam razy 1,5 i zaczynali sprzedawać i podaż bitcoina przechodziła z rąk długoterminowych do krótkoterminowych hodlerów i to jest chyba też w poście pokazane, opisane, nie tylko na tym. Tak jest. Czyli tak patrząc na ten wykres, generalnie można stwierdzić, że ci krótkoterminowi tracą, a ci długoterminowi zarabiają. To też nie za bardzo o to chodzi. Chodzi o tą całą dynamikę, która się powtarza. Bo chciałem też pokazać, że w 16 było tak samo, że długoterminowi przeważali i dopiero potem było wejście tych krótkoterminowych i potem krótkoterminowi całkowicie przewyższyli tych długoterminowych na wykresie. Ale statystycznie, nie? Bo jakby ten wykres działa na tym, że jest zwiększona ilość tych posiadających na długi termin, a tych na krótki termin. Jest to odwrócona korelacja, a generalnie przyglądając się temu wykresowi widać, że po prostu można nazwać tych short-termowych dump money, a tych long-termowych smart money i jakby ten kapitał migruje z tych właśnie short-termowych do tych long-termowych, którzy w długim czasie po prostu zarabiają, a ci w krótkim terminie tracą. Tak, no ale mamy jedno wyłamanie trochę z tego. Zobaczcie, co się działo tu w 21. Pierwszy szczyt w maju, tak jak idealnie w 17, nie? Tu nam się to przebiło. Na szczycie jest pik krótkoterminowych i dołek długoterminowych, a tu drugi szczyt na odwrót. Inaczej niż tu, prawda? Jak mówiłem, że zobaczcie, że tu krótkoterminowych mało, długoterminowych dużo, ale teraz jedna ważna rzecz jest taka, że długoterminowi to są 155 dni. Ile to jest? 5 miesięcy. I teraz jeżeli ktoś kupił tu w maju, to 5 miesięcy mu się robi w październiku, więc ci długoterminowi ubrani w bitcoina w maju się stali według tego wskaźnika długoterminowymi. Nie? Rozumiemy? Tak. Więc jakby tu też było dump money, które było w tym przypadku nazywane długoterminowymi holderami, bo mieli 5 miesięcy bitcoina, a mieli 5 miesięcy bitcoina, bo ich ubrali tu. Widzimy bardzo duży wzrost, bo po prostu tu
Czyli w tym przypadku akurat market makerzy się sami nabrali na swoją grę. Nie, dlaczego tak myślisz? No nie, chodzi mi o to, że no idąc tym tropem, to oni jakby tutaj ulica w tym drugim wyszła, tak? Nie, właśnie nie. Ten wskaźnik, że ja właśnie próbuję jakby pokazać, że tu ulica się pokazała, że ulica tu w tym przypadku się pokazuje jako long term holderzy, bo zobaczmy. Aha, tu mamy long term holderów, nie? Tu długo trzymają. Rozumiem. I teraz tu się zaczyna ten taki duży ruch wzrostowy i tu długoterminowi sprzedają, więc tutaj smart money powiedzmy sprzedaje, a ulica wchodzi, tak? Bo krótkoterminowych liczba holderów nam rośnie. I teraz tu mamy pik, i jakby liczba tych krótkoterminowych holderów zaczyna spadać. To może nam świadczyć o tym, że po prostu nie przychodzi nowy kapitał na rynek, nie? Że już nowi, głupi ludzie, powiedzmy rynkowi nie naciągają na ten rynek, ale zaczyna spadać też ich liczba, rosnąć tych, dlatego, że taka jest definicja tego wskaźnika, że mamy 155 dni. Czyli jeżeli tu zaczyna rosnąć ta liczba, to nie znaczy, że tu smart money kupuje, tylko po prostu to dump money, które tu kupowało w lutym, to po 5 miesiącach, czyli idealnie po tym, kiedy się zamieniają w long termowych, po 5 miesiącach od lutego mamy powiedzmy czerwiec, lipiec i wtedy po prostu jest duży wzrost tych długoterminowych holderów. Więc ci długoterminowi holderzy tutaj, to też było to dump money, które było po prostu krótkoterminowymi holderami tu, ubrani zostali. Więc też widzimy tą logikę, nie? Że i tu tak naprawdę tych ludzi, co dopiero co weszli na rynek, wykosili, a ci po prostu co długo byli w tym rynku, to sprzedali. Tylko że tu mamy taką trochę zaburzone może to spojrzenie, no dlatego, że tu niby jest szczyt, a tu długoterminowych jest najwięcej, a krótkoterminowych najmniej. A prawda? A to wynika z tego, że tu mieliśmy szczyt w maju, po 5 miesiącach to dump money jakby na tym wskaźniku jest już określone jako long term holderzy, no bo minęło pół roku. No i z tego to wynika. 155 dni, tak? 155 dni, tak dokładnie. Czyli 5 miesięcy, nie? Liczymy. I też zwróćcie uwagę, że tutaj jest inna, no niby jest bardzo dużo tych niebieskich, długoterminowych, ale też w milionach też jest to pokazane bardzo wymownie, że tu jest 14,4 miliona, a po czerwonej stronie tu jest na takiej samej wysokości 6,4 miliona, że zawsze ta jednak liczba długoterminowych hodlerów rośnie. Także, że Bitcoin jest w rękach długoterminowych hodlerów, a nie tych krótkoterminowych. Że w tym momencie wydaje się, że jest o wiele więcej ich, ale tu jest około 5 miliona, no prawie 6, a tutaj było ponad 7 milionów. Także to też jest ciekawa obserwacja, że rzeczywiście coraz więcej osób trzyma Bitcoina na długi termin i to też można się tutaj doszukać takiej no nie korelacji, ale dynamiki. To ciekawe, że tak stworzyli ten wykres, nie dało się go tak stworzyć, żeby to tak spłaszczyć. No po prostu. Trzeba tutaj lepiej to odczytać. Tylko razy dwa, bo ja tego nie strzeliłem, no. Tak, to bez sensu takie to. No tak to wygląda w szerszym ale wtedy by się nam nie przecinały te liczby. Tak, i to nie przecinałyby się wstęgi. Bo to jest bardziej wymowne, chyba tak specjalnie to stworzyli, żeby to było bardziej wymowne ten moment, gdzie dump money zaczyna wchodzić. I potem też przygotowałem korelację dwóch wskaźników, też on będzie jednym z nich, na końcu pokazuje, gdzie dokładnie się znajdujemy w tym momencie rynku. Czyli next slide. Tak jest, next Value slide. Days. I tutaj, jeśli chodzi o identyfikację takich momentów przegrzania na rynku, to jest wskaźnik, który pomógł nam zidentyfikować ten dump w kwietniu, bo on nam służy do określenia właśnie wtedy, czy rynek jest przegrzany lub niedowartościowany poprzez porównanie zachowania sprzedających w obecnym okresie do średniej rocznej. I lokalne szczyty są zazwyczaj formowane poprzez zwiększoną sprzedaż z rąk long-term holderów, która przewyższa popyt. No i to jest bardzo logiczne, bo wtedy, gdy jest wyższa cena, ludzie chcą już sprzedać, są na proficie, to Value Days Destroyed Multiple osiąga takie czerwone wartości. I to widzimy, tak jak powiedziałem, że tutaj nie ma czegoś takiego, że no, zawsze mamy podczas szczytów ten czerwony kolor, ponieważ może też być podczas, nie cyklicznych szczytów, tylko też podczas lokalnych szczytów. Widzimy, że tak było w 2017 roku, był taki lokalny szczyt, przegrzanie rynku, potem znowu Bitcoin był niedowartościowany według tego wykresu, potem znowu mocne przegrzanie, podczas tego rajdu do góry, lekki spadek i potem znowu przegrzanie na szczycie hossy,
Także jak ktoś jest traderem, prawda, to może się posługiwać tym wskaźnikiem i odczytywać wtedy, gdy rynek jest przegrzany. Na przykład w 21 rynek był przegrzany przed tym, przed cyklicznym szczytem i też na chwilę podczas tego szczytu, pierwszego szczytu 2021 roku. A tu w tym głównym nie był. To też zobaczcie ciekawe, pierwsze co można zauważyć, że w tej hossie najwyższy szczyt tego wskaźnika jest na kilka miesięcy przed szczytem ceny. Tak samo tu, 21, kilka miesięcy przed szczytem ceny. Czy tej, nawet nieważne, po prostu przed szczytem ceny. I teraz zobaczcie, mamy znowu wysokie. Może być tak, że analizując te dwie hossy, że na przykład czeka nas jeszcze takie górne kilka miesięcy wzrostów. Tak, jeżeli byśmy tylko spojrzeli na tą jedną rzecz, tylko ta jedna rzecz by się nam pokrywała, to w wyniku tego można domniemywać, że kilka przynajmniej długich miesięcy jeszcze wzrostu będzie. Zwróćcie uwagę też, jak mówiłem o tym, że ten drugi szczyt z double topu z poprzedniej hossy nie jest widoczny na on-chainie. Że on był rzeczywiście tak wypchany przez Metaverse, mi się wydaje, przez NFT, przez FTX-a, są takie spekulacje, że tego nie widać, tego przegrzania na rynku. I też ogólnie ten wykres nas uratował, bo 10 kwietnia wstawiłem go na arenę, możesz tam wejść w doksie, pokazać przegrzanie rynku. Subę napisał do mnie, napisał ogólnie na czacie arenowym administracji, czy widzę jakieś wskaźniki, które mówią o przegrzaniu rynkowym. I kiedy napisał? Kiedy? No początek kwietnia, bo wtedy też Subę też się sprzedawał i mówił, że no coś tu wygląda jakby to było przegrzane. No i rzeczywiście podczas tego szczytu na 72-3 koła naprawdę wartości były bardzo wysokie i to w poście opisane możesz pokazać teraz, Piotrek. Tak, także tutaj jako arena przewidzieliśmy to dobrze, ostrzegaliśmy. Służy do określenia, czy rynek jest przegrzany. I obecne wartości na tym wykresie wynoszą 3,1, a 28 marca było to nawet 4,2. A historycznie wartości powyżej 2,9 były takimi właśnie lokalnymi szczytami. I to udało się tak właśnie dobrze zidentyfikować i na pewno dalej będę z tego korzystał, bo działa. Naprawdę jest to świetny wskaźnik i to jest kolejna obserwacja. Możesz wrócić na slajd i pokazać ten wykres. Zobaczcie, że teraz znowu mamy to 70 000 około, tak jak wtedy było, ale zobaczcie, jak mało przegrzany jest Bitcoin w tym momencie. Czyli tak jak mówię, że jeżeli tak patrzymy pod kątem długoterminowym, nie chcemy grać pod short term, to rzeczywiście teraz znowu rynek się ostudził i można wchodzić na spocie. X100 to jest stop lossa, ja się trzymam daleko góra, kierunek. Wszyscy wiemy, w zasadzie każdy na rynku kryptowalut jest dla pieniędzy i mamy dla was teraz coś, co pozwoli wam troszeczkę powiększyć ten kapitał, jeżeli tego kapitału na start nie macie dużo. Na telegramach twórców całego projektu CryptoCamp, czyli Marka, Łukasza, Tomka, na które serdecznie was zapraszam po naprawdę sporą merytorykę. Również w każdym miesiącu odbywają się konkursy z łączną pulą $2000, czyli dołączając do Telegrama co miesiąc możecie brać udział w losowaniu i w podziale tej nagrody, także warto dołączyć na każdy z tych telegramów, one wam się tutaj pojawiają na ekranie, a poza tym, że możecie wziąć udział w konkursie i po prostu pomnażać swój kapitał w taki dosyć prosty sposób, no to również macie możliwość otrzymania naprawdę dużej wiedzy. Od Marka, od Łukasza, tutaj od Tomka, jeśli chodzi o degeny, także warto sobie na każdy z tych telegramów dołączyć i tak naprawdę będąc w tych 4 miejscach w zasadzie nie będziecie potrzebować już dostępu do innych publicznych telegramów. Tak uważamy, naprawdę bardzo szeroko ten rynek analizujemy, także zapraszamy i do konkursu, i do takiego aktywnego korzystania z tej wiedzy, którą przedstawiamy. No to, że za tydzień, przez tydzień będzie ktoś pod wodą, na przykład niektórych osób u nas w ogóle to nie rusza, ale są osoby, które mają na tyle krótkoterminowy styl gry, że u nich to ich ruszy, więc to jest bardzo ważne, żeby na to zwracać uwagę. I tak, rzeczywiście te procenty, warto też się ich trzymać. Nawet jeżeli widzimy jakiś świetny projekt, nie wchodzimy nigdy all in w niego. Wiadomo, fajnie się słyszy o takich historiach, że ktoś kupił Shiba Inu. Pamiętam taką jedną historię, gdzieś ja dosyć też wcześnie znalazłem to Shiba Inu. Ktoś kupił je za $80 w styczniu 2021 roku, w kwietniu 32 miliony. I takie historie się słyszy i one tak nas trochę podkręcają do tego, żeby znaleźć tego gema, wejdę all in w niego i będę miliarderem zaraz.
no niestety ktoś będzie, ale nie my zazwyczaj. Że to prawo statystyki działa tak, że na 1 000 000 inwestorów komuś się uda, ale zazwyczaj nie nam. Tak, w Totlotku. Tak jak w Totku, no właśnie, więc tak samo tutaj też jest, no i warto dbać o te nasze gdzieś tam zyski. Też to Donald Trump bardzo mądrze powiedział, że w przypadku inwestowania skup się na stratach, czyli na tym, żeby one się nie pojawiały, a zyski zadbają same o siebie. I tak jest na krypto. Jeżeli byśmy byli inwestorem, który kupił sobie bitcoina na początku 2023 roku, trzymamy, będziemy trzymać, zarobimy na tym. A jakbyśmy się skupiali, żeby kupić, rozegrać, to może być tak, że się na przykład pomylimy przy tym, nie? I pomimo tego, że rynek idzie cały czas wzrostowo, będziemy tracić, bo popełniamy błędy pewne, których nie powinniśmy. Teraz pokażę wam pewne liczby, które mogą okazać się trochę szokujące w pewnym nawet tego słowa znaczeniu. Proszę o przejście slajdu. Pierwsza rzecz. Ile czasu trwał zazwyczaj cykl wzrostowy na BTC? Czyli od dołka po poprzednim szczycie do szczytu kolejnego. Ile czasu to trwało? W 2013 to były 142 tygodnie. Czyli tam niecałe 3 lata. W 2017 to były 152 tygodnie. W 2021 to było 151 tygodni, literówka jest, proszę o wybaczenie, więc to było 151 tygodni. Aktualnie mamy 80 tygodni od dołka. Od dołka, który był tutaj, to był listopad 2022, do aktualnego momentu mamy około 80 tygodni. Czyli możemy powiedzieć, że jesteśmy, biorąc pod uwagę to, za nami takie 60%, 50-60% tego cyklu wzrostowego. Zgodnie z tym cyklem wzrostowym, proszę o kolejny slajd, zakończyłoby się to około października, zaraz też dokładnie jeszcze to pokażę, natomiast przejdźmy jeszcze do etapu spadków przed hossą. One zawsze trwały około 50 tygodni. Zobaczmy, tu mamy ostatni, czyli teraz od tego 69 000, który był tutaj w 21, do tego dołka 54 tygodnie. 54 tygodnie spadków, tu odbijamy, no i teraz jesteśmy gdzieś tutaj. Poprzednia hossa 2,17, prawda? Szczyt w grudniu, spadek, tu był ten dołek w 2018 powiedzmy, 52 tygodnie. Rok spadamy po tym, jak wybijemy szczyt. Natomiast czy zgodnie z cyklicznością jesteśmy też w stanie przewidzieć cenę bitcoina? Okazuje się, że trochę tak, jeżeli weźmiemy poprzednie cykle. Zobaczcie, jeżeli przyjrzymy się zwrotom z inwestycji z poprzednich hoss, to co jesteśmy w stanie zobaczyć. Pierwsza hossa to było 320 000%. Kolejna od dołka do szczytu to było 58 000%, kolejna to było 11 500 i kolejna to było 2100. Teraz, czy ktoś z was jesteście umysłami ścisłymi, czy humanistami bardziej? Adam, co tu zauważasz? Pomiędzy tym jest 5,4 chyba różnicy pomiędzy każdym wzrostem. Dokładnie tak. Więc... Pomiędzy tymi danymi około 5,4 raza o taki współczynnik Bitcoin rósł mniej od dołka. Mniej więcej tyle. Jakbyśmy podzielili jedno przez drugie, znaczy drugie przez trzecie, trzecie przez czwarte, to wychodzi nam taki współczynnik około 5,4. Idźmy dalej, przejdźmy kolejny slajd i właśnie to, co Adam powiedziałeś bardzo dobrze, około 5,4 raza za każdym razem Bitcoin nam rósł mniej. Czyli teraz biorąc pod uwagę to i biorąc też pod uwagę, że dołek Bitcoina pod koniec 2022 roku mieliśmy około na poziomie 15 500, to jeżeli to pomnożymy te 2100%, czyli od tych 3000 dołek na Bitcoinie po 69, czy tam 3300, gdzie mieliśmy te 2100% ruchu, to jeżeli to podzielimy teraz na 5,4, wychodzi nam 420% około, więc nie przechodzimy jeszcze ze slajdem. Wychodzi nam, że szczyt na Bitcoinie w tym cyklu powinien znaleźć się w okolicach 83-84 tysięcy dolarów. Dosyć blisko. Trochę ktoś poczuł strach, że już hossa się kończy? Nie, ale moim zdaniem może być wtedy duża korekta, albo jakieś wyprzedaże wtedy mogą być duże. Okay. No korekta może być wtedy duża. W tym momencie, że ktoś pod to będzie grał, dokładnie. Dojdziemy, kolejny szczyt po tym kolejnym, teraz powiedzmy jesteśmy w takim etapie, że może być tak, że uderzymy 8,2, 8,3, 8,4, pójdzie korekta, okej. Myślę, że wtedy może zapalić się jakieś tam czerwone światło, nie? Wtedy lampka czerwona. Że to będzie taki
I za chwilę, na chwilę może nawet zastopować albo... Lub całkiem przypadkiem będzie jakieś wydarzenie, które zwali z nóg cały rynek. W dół. I papa. I dopiero potem wybijemy szczyty. Tak myślisz, okej. Poproszę o kolejny slajd, ale nie uwzględniamy jednej rzeczy, że mamy ETF-y teraz na Bitcoinie wprowadzone w styczniu, a jak pamiętamy z prezentacji Krzyśka i z tego jednego wskaźnika, który pokazuje nam akumulację bitcoinów, to moment ETF-ów to jest taka szpila w górę, prawda? Najbliższy tam miesiąc. Pamiętacie ten wskaźnik, prawda? Że były ogromne zakupy. Więc to wszystko może nam wywrócić trochę do góry nogami to prawo malejących zwrotów na Bitcoinie, można by je tak nazwać, i sprawić, że na przykład będziemy na wyższych poziomach jeszcze niż te 83-84 tysiące. Bo wchodzi kompletnie nowa siła popytowa, której nigdy nie było. Nigdy w historii tej cykliczności nie mieliśmy czegoś takiego, że taki John Smith, który ma 80 lat i inwestuje tylko w nudne akcje amerykańskie, tradycyjne, będzie mógł kupić Bitcoina. Po prostu dzwoni do brokera, mówi, że chce kupić Bitcoina. I to, co jest ważne i to, co Marcin, ty mówisz bardzo często, to, że to nie jest Bitcoin papierowy. Oni muszą fizycznie go kupić. Więc to, że mamy ETF na Bitcoinie, to sprawia, że fizycznie na tych giełdach tradycyjnych, czy CEX-ach, czy DEX-ach, wiadomo, że instytucje kupują z CEX-ów, to też ten Bitcoin jest skupowany. Tak samo jest wskaźnik na tą płynność na świecie. Jest to Global Liquidity Index, który pokazuje nam na takich cyklach 65-miesięcznych, jaka jest ogólnie płynność na rynku. Bo jeżeli mamy dużo pieniądza na rynku, to nie mamy co robić z tymi pieniędzmi. Nawet pewnie gdzieś tam w prywatnym życiu, jak sobie to porównamy, jak jest więcej pieniędzy, to te pieniądze się łatwiej wydaje. Zawsze tak jest. Jeżeli jest ich mniej, to się wydaje ciężej, jeżeli jest ich więcej, wydaje się łatwiej. Tak samo myślą inwestorzy. Jeżeli inwestorzy, aniołowie biznesu mają bardzo dużo kapitału, no to ten kapitał wrzucają w bardziej ryzykowne rzeczy, bo jak nie wyjdzie, to i tak mam dużo kasy. A jak tych pieniędzy jest mało, te najlepsze inwestycje nawet przestają się zwracać, to wtedy zaciskamy pasa i nie inwestujemy w te aktywa bardziej ryzykowne. Bo jeżeli mamy jakiś portfel inwestycyjny, jak jesteśmy jakimś wielkim funduszem, no to wiadomo, że najpierw ucinamy te najbardziej ryzykowne rzeczy, no po prostu, bo one najprędzej spadną. Więc dlatego zawsze jest tak, że te najbardziej ryzykowne rzeczy, startupy, które miały wyceny miliardowe, nagle upadają i mają wyceny milionowe w pojedynczych milionach. Tutaj case Yuga Labsu, czyli tej firmy na przykład, która stała za NFT-kami, tymi małpami, Bored Ape Yacht Club, no to oni zostali wycenieni na $4 miliardy. Zebrali inwestowanie 320 milionów na początku chyba 2022 roku, czy pod koniec 2021. $4 miliardy, firma, która miała chyba 30 pracowników i przychody na jakimś tak niskim poziomie i zyski, że gdybyśmy mieli tradycyjny biznes, to te tradycyjne wskaźniki typu cena do zysku i inne, to po prostu jakaś firma z kosmosu by była. Nikt by w to nie zainwestował, jeżeli to byłby tradycyjny biznes. A jako, że to było Web3, fajne małpy, nowa technologia, to inwestowali. Więc, ale z takich inwestycji się po prostu najwcześniej wychodzi. No i teraz tak. Co mówi nam ten Global Liquidity Index? Mamy takie cykle płynności, które trwają 65 miesięcy i widzicie właśnie, to się nam tutaj zwróciło, w sensie pokazało nam rzeczywiście, że ten 22 rok to jest taki moment, gdzie na rynku tej płynności będzie mniej. I rzeczywiście tak było. I Bitcoin też spadał, i tradycyjne rynki wtedy spadały. Od tego momentu to rośnie. Zgodnie z tym około 25-26 rok to będzie moment przesilenia, kiedy ten kapitał, będzie pik tego liquidity na rynku i wtedy zaczniemy spadać. Jeżeli zaczniemy spadać, to wiadomo, że z tych inwestycji bardziej ryzykownych, czyli też kryptowalut, ten kapitał powinien uciekać. I jeżeli spojrzymy na to, zobaczcie, tu mamy aż 1968 rok, to jeszcze mieliśmy standard złota z Bretton Woods. I tak naprawdę poza tymi tutaj może jakimiś zawahaniami, naprawdę to nam idzie jak po sznurku. Tu góra, dół, góra, dół, góra, dół. To nie jest idealne wręcz, bo tu może za szybko skończyliśmy, ale idzie bardzo ładnie. No i zgodnie z tym teraz jest kierunek góra, więc to jest jeden ze wskaźników, typowa płynność, która nas uświadcza w tym, że hossa skończy się pod koniec 2025 roku. I to tyle w sumie, jeśli chodzi o te takie wskaźniki, które też nam trochę konfirmują tą tezę, że ten Bitcoin przez najbliższe kilkanaście miesięcy powinien rosnąć. Jeśli chodzi o jakieś takie krótkie podsumowanie, czy rzeczywiście ten szczyt będzie w październiku, w listopadzie? Ja osobiście, to jest mój tylko taki prywatny bet, ja się spodziewam, że to może być trochę wcześniej, że to będzie tak w połowie mniej więcej 2025 roku, biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy i też te ETF-y. Ja się trochę spodziewam, że to może być trochę szybsze, plus też
trochę żyjemy w takim otoczeniu, szczerze mówiąc, za naszego życia no najbardziej ryzykownym w historii świata. To znaczy, jeżeli sobie weźmiemy to, że na przykład na granicy Indii i Chin od miesięcy ludzie się biją na pistolety wodne i pałki, takie drewniane, albo to, że na morzu, tam gdzie w okolicach Tajwanu statki chińskie i japońskie chyba, albo po prostu marynarki, no raczej nie marynarki Stanów, ale po prostu tam statki strzelają do siebie z matek wodnych, jest takie silne napięcie. Mamy to, co mamy na Ukrainie, więc już jeden front wojenny jest. To rzeczywiście może się wydarzyć jakiś czarny łabędź, który nam to trochę wcześniej zakończy, nie? Więc może być tak, że to się ewentualnie skończy trochę wcześniej. Czy się skończy, czy się nie skończy, tego nie wiemy. Natomiast ten okres, druga część 25 roku, to może być taki moment, gdzie z tego krypto dobrym ruchem majątkowym będzie wychodzić, już tak z tego rynku całkiem, bo następny czas może być trochę gorszy. Czy tak będzie, dowiemy się za rok. Ja wam bardzo dziękuję. Być może zastanawiacie się, czy ktokolwiek komukolwiek rozdaje pieniądze za darmo i w pewnym stopniu tak, bo rejestrując się na giełdzie Bybit z naszego linka polecającego możecie otrzymać bonus przynajmniej $30 na start. Tych bonusów jest o wiele więcej, one są też uzależnione na przykład od wysokości depozytu, od wysokości obrotów. Natomiast te $30 to jest powiedzmy takie bazowe coś, co można uzyskać od giełdy Bybit. Jednocześnie będąc osobą poleconą z naszego linka referencyjnego otrzymujecie wiele bonusów. Jakiego rodzaju to są bonusy? Między innymi dostęp do Akademii Kryptowalut, czyli naszego bezpłatnego kursu, którego w dużej mierze jestem autorem. W tym kursie dowiecie się totalnych podstaw dotyczących handlu na kryptowalutach, podstawowych też narzędzi, wskaźników, które pozwolą wam rozpocząć tę przygodę tradingową. To jest kurs totalnie za darmo, tam jest ponad 90 lekcji, również asystent edukacji, również quizy, prace domowe, więc ta nauka wasza jest przeprowadzana w takiej formie dosyć przyjemnej. Warto teraz tutaj dołączyć. Pokazuję wam się link i dołączając tam podajecie mail, potem zakładacie konto również na giełdzie Bybit i w zasadzie macie dostęp do pełnego kursu, również do tego bonusu i również do wielu innych benefitów, jak na przykład sekcja VIP na naszym Discordzie Koszarach Tradingu, która daje wam dostęp do części zagrań, które rozgrywamy na arenie tradingu od niektórych traderów. Również daje wam to dostęp do większej liczby analiz, większej liczby informacji, także naprawdę warto, jeżeli korzystać z jakiejkolwiek giełdy, to korzystać z giełdy Bybit. Zresztą po, myślę, poprzednich odcinkach też wizycie w ich siedzibie widzicie, że rzeczywiście jest to topowa giełda na świecie, a przy okazji tego, że robicie to razem z nami, my się wam odwdzięczamy, dzielimy się częścią prowizji, które giełda płaci każdemu w zasadzie za polecanie, więc część tej prowizji otrzymujecie w formie bonusów, takich jak na przykład te $30, a przy okazji macie dostęp do edukacji, do wiedzy i do części zagrań od nas, także warto wejść w link poniżej. To był bardzo produktywny dzień, pełen wyzwań i wzmożonej nauki o rynku krypto. Jestem ciekawy, jak ten dzisiejszy dzień wyszedł, jak się podobało, co myślicie o uczestnikach i czy te wyzwania się udały, no jak to po prostu dzisiaj wyglądało. Piotrze, może zacznij. Jasne. Ja myślę, że bardzo intensywny dzień, naprawdę dużo się działo, zarówno ta część merytoryczna, ponad 3,5 godziny trwająca, jak i ta część powiedzmy taka bardziej wyzwaniowo atrakcjowa też zajęła dużo czasu. Ten X-Line naprawdę świetne, niesamowite przeżycie. Każdy, myślę, powinien spróbować, kto lubi takie rzeczy, nawet jeśli nie lubi, to myślę, że polubi. Tutaj również Krzysztof, który analitykiem on-chain naszym jest tutaj takim, no nie początkującym, bo już długo się tym zajmujesz i fajnie dzisiaj to wszystko powiedziałeś. Jak myślisz, czy panowie w jakiś sposób wykorzystają te twoje założenia i takie paradygmaty na rynku krypto, które się sprawdzają lub nie? Czy może to być dla nich ciężkie? No na pewno dla większości osób to jest ciężkie na początku, bo jednak te wskaźniki na Glassnode wymagają kilku miesięcy, żeby się do nich przyswoić. Ale wydaje mi się, że dzisiejsze przedstawienie tych wskaźników, nawet jeden z uczestników powiedział mi, że będzie teraz częściej zaglądał na moją sekcję, bo tam dzielę swoje wskaźniki na krótkoterminowe i też długoterminowe, więc naprawdę uważam, że Glassnode jest przydatnym narzędziem, tak żeby nawigować rynek w krótkich timeframe'ach, ale też w tych długich, żeby być spokojniejszym inwestorem i podejmować takie bardziej rozsądne decyzje na rynku kryptowalut jako inwestor. Panowie, jestem z was bardzo dumny, debiut udany. Mam nadzieję, że wam również się podobało. I pamiętajcie, że w tym całym serialu uczestnicy walczą o $10 000, które jest schowane dokładnie tutaj. I żeby mogło się im to udać i żeby mogli rzeczywiście komplementarnie podejść do rynku kryptowalut z każdej strony i w tym finałowym wyzwaniu wygrać takową nagrodę, oczywiście muszą mieć szereg predyspozycji, szereg umiejętności i wyedukować się ku temu, żeby takowe wyzwanie mogli po prostu wygrać. Więc naszym wyzwaniem jest podejść na tyle, na ile się da komplementarnie z każdej ze stron, pokazać uczestnikom rynek krypto,
kryptowalut od podszewki, zaatakować go po prostu z różnych miejsc i tym samym umożliwić im równą walkę, niezależnie od stopnia przygotowania, jaki mieli wcześniej. W następnym odcinku Dzisiaj mały dzień wolny, stwierdziliśmy, że uczestnikom zafundujemy małą atrakcję. Jak na Dubaj przystało, czas na prawdziwe luksusy. Nasi uczestnicy spędzą dzień na eleganckim jachcie, rozkoszując się pysznym jedzeniem i zapierającymi dech w piersiach widokami na panoramę miasta. Nie zabraknie też adrenaliny, skutery wodne już czekają, a wieczorem wszyscy wybiorą się do ekskluzywnej restauracji na najwyższym piętrze. Będzie pysznie, będzie luksusowo. Dubaj w pełnej krasie. Aż mi ściska. Kurde. Publikowane filmy na niniejszym kanale nie są poradą inwestycyjną. Każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku. Nie polecam nikomu kupowania kryptowalut, dźwigni, forexa, NFT, ani żadnych innych aktywów cyfrowych. Po prostu każdy samemu podejmuje tutaj świadomie decyzje. Możliwa jest strata całego kapitału. Uważaj przy większych inwestycjach. Zachowuj szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych porad, gdyż na rynku, zwłaszcza rynku kryptowalut, jest dużo oszustw. I kryptowaluty cechują się wysoką zmiennością. Szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli na takowe się w ogóle decydujesz. Najbezpieczniejsze historycznie są Bitcoin oraz Ethereum i od tego każda nowa osoba raczej powinna zacząć, jeżeli w ogóle akceptuje jakiekolwiek ryzyko. Filmy, które publikuję na tym kanale oraz wszystkie inne informacje, analizy, posty, jakie są na moich social media skorelowanych z tym kanałem, na przykład na Instagramie, Discordzie, Telegramie, TikToku, traktuj wyłącznie edukacyjnie, a za rezultat swoich działań odpowiadasz samodzielnie. Masz konto na giełdzie Bybit? Jeżeli tak, to pewnie przepalasz masę pieniędzy. Daj mi 30 sekund i wytłumaczę, jak to naprawić. Jako największy partner tej giełdy w Polsce mam o wiele lepsze warunki dla osób, które zakładają konto z mojego linka niż z jakiegokolwiek innego. Ale jeżeli już masz konto założone miesiąc, 2 czy 2 lata temu, to ostatnio giełda wprowadziła możliwość podpięcia się pode mnie, dzięki czemu możesz korzystać z lepszych warunków, niższych prowizji i masy innych benefitów, jak darmowy kurs, VIP na Discordzie i różnego rodzaju turnieje, rozdania i giveawaye. Dlatego jeżeli chcesz mieć taką możliwość i przestać marnować różnego rodzaju prowizje i nie mieć dostępu do benefitów, które ci się należą, to zaloguj się teraz na komputerze na swoim koncie Bybit. To bardzo ważne, żeby było to z komputera, ponieważ wszystko pójdzie płynnie. I jak już się zalogujesz, wejdź w opis pod tym filmem, kliknij w drugi link, czyli przepisz konto pode mnie, klikasz to, u góry wpisujesz 24727, a na dole wpisujesz zapomniałem użyć tego linku. Prawdopodobnie wszystko pójdzie bardzo sprawnie, trwa to 15 sekund i na maila dostaniesz zwrotkę, czy się udało. Jeżeli nie, to wtedy wchodzisz w kolejny link z opisu i wchodzisz w PDF-a, który jest u mnie na Telegramie, gdzie masz instrukcję, jak przenieść KYC, czyli założyć nowe konto i totalnie w pełni poprawnie za tutaj zgodą Bybita przenieść KYC na nowe konto, które będzie zarejestrowane pode mną. Więc ten pierwszy sposób jest łatwiejszy. Jeżeli pierwszy nie zadziała, używasz drugiego i tyle.